Witaj na krótkim porównaniu packraftów polskiej produkcji, Amundsena z firmy Pinpak oraz Japoka. Na początku zaznaczę, że mam bardzo duże doświadczenie z produktami firmy Pinpak, natomiast Japokiem odbyłem zaledwie kilka spływów. Zasadnicza różnica pomiędzy przedstawionymi packraftami to materiał, z jakiego są wykonane. Amundsen i Compact, pomimo różnych rozmiarów, wykonane są z takiej samej grubości TPU, czyli termoplastycznego poliuretanu, natomiast Japok wykonany jest z PVC. Materiał produktów Pinpaka to zbrojone TPU o gramaturze 430 g na metr kwadratowy na burtach i 680 g na metr kwadratowy na podłodze. Zaletą materiału jest ogromna wytrzymałość. Nigdy nie udało mi się przebić Amundsena, chociaż zrobiłem nim ponad 100 spływów, zarówno po rzekach zwałkowych, jak i łatwiejszych rzekach górskich. Japok wykonany jest z PVC. Gramatura materiału wynosi 650 g na metr kwadratowy dla tub bocznych i 750 g na metr kwadratowy dla podłogi. Wytrzymałość Japoka jest jeszcze większa niż Amundsena. W rękach nie byłem w stanie rozerwać otrzymanej próbki materiału. Jednak wadą PVC jest znacznie większa waga zestawu i dłuższy czas potrzebny na ewentualne sklejenie packrafta. Japok ma również o około 20% większą objętość po złożeniu. Porównajmy wagę i wymiary poszczególnych zestawów. Zestaw Amundsena z pompką i siedziskiem to 3,64 kg. Japok z siedziskiem i pompką, które otrzymałem do testów, to aż 6,07 kg. Compact 2,85 kg. Pod względem wagi zdecydowaną przewagę nad Japokiem ma tutaj zestaw Amundsena, który jest lżejszy o blisko 2,5 kg. W trakcie trekkingów taka różnica w wadze jest już znacznie odczuwalna, a nawet Amundsen nie należy do najlżejszych packraftów. Moim zdaniem packraft Japoka nie nadaje się do dłuższych trekkingów. Sam packraft Japoka, który otrzymałem do testów, waży 4,55 kg, poduszka w technologii Drop Stitch to 0,73 kg i pompka, która jest dużym i ciężkim workiem, waży aż 0,79 kg. Z porównywanych zestawów oczywiście najlżejszy jest Compact, jednak ze względu na znacznie mniejszy rozmiar nie możemy porównywać go z Japokiem i z Amundsenem. Pod względem długości wygrywa Japok, który ma 240 cm długości. Długość zewnętrzna Amundsena to 225 cm, a Compacta 203 cm. Pomimo tego, że Japok jest dłuższy z zewnątrz, to jednak Amundsen ma dłuższą przestrzeń w środku, która wynosi aż 165 cm. W Japoku to 135 cm, a Compaccie 136 cm. Tak duża przestrzeń w Compaccie wynika z mniejszej objętości burt. Maksymalna szerokość Amundsena i Japoka jest taka sama i wynosi 104 cm. Znacznie węższy jest Compact, którego szerokość maksymalna to zaledwie 88 cm. Pod względem maksymalnej szerokości wewnętrznej wygrywa Japok. Ta wynosi aż 45 cm. W Amundsenie to 41 cm, a Compaccie 39 cm. Wszystkie omawiane packrafty charakteryzują się ogromną przestrzenią wewnętrzną w porównaniu ze swoimi konkurentami z innych krajów. Z racji tego, że spływy w Polsce odbywają się najczęściej po rzekach nizinnych, możemy pozwolić sobie na bardziej obszerne jednostki. Cena: Amundsen 2850 zł, Japok 1999 zł, jednak musimy doliczyć dodatkowo płatne siedzisko w technologii Drop Stitch, które kosztuje 180 zł. Więc cena zestawu Japoka wynosi 2179 zł. W tym względzie wygrywa Japok, którego cena jest niższa o 671 zł. Siedzisko w Amundsenie ma poważną wadę, ponieważ oparte jest na rzepach, które wyrabiają się już po kilku spływach i poduszka swobodnie przemieszcza się po packrafcie. Możemy to naprawić na własną rękę, stosując np. dodatkowe karabinczyki. Dodatkowo sam kształt siedziska w Amundsenie w trakcie deszczu powoduje zbieranie się wody w jego środku. Siedzisko w Japoku z racji tego, że jest twarde, chociaż bardzo wygodne, nie zatapia się w packrafcie. Powoduje to mniejsze zanurzenie całej jednostki i mniejszy opór w trakcie płynięcia. Z tego względu, jak również z powodu długości, Japok jest minimalnie szybszy od Amundsena. Estetyka packrafta przemawia zdecydowanie na korzyść Amundsena, a wynika to głównie z zastosowanego materiału. Nylon pokryty TPU w przeciwieństwie do PVC charakteryzuje się dużą rozciągliwością i packraft od Pinpaka po napompowaniu wygląda znacznie atrakcyjniej
i jest przyjemniejszy w dotyku. Oba packrafty to długie i szerokie jednostki, charakteryzujące się dużą stabilnością. Zarówno Amundsen, jak i Japok świetnie nadają się do przewożenia dziecka, dużych bagaży, roweru czy psa. Wadą tak szerokich jednostek jest jednak większy opór płynięcia, co może mieć duże znaczenie na jeziorach czy rzekach ze słabszym nurtem. Podsumowując, Japok i Amundsen to bardzo wytrzymałe packrafty o podobnej wielkości, jednak zastosowanie różnych materiałów powoduje znaczną różnicę w wadze. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest znacznie lżejszy Amundsen wykonany z TPU. Być może materiał PVC jest bardziej wytrzymały, jednak ideą klasycznego packraftingu jest trekking połączony ze spływem, a poruszanie się z Japokiem na większe odległości jest mało komfortowe. Zaletą obu packraftów jest bardzo duża stabilność, co przekłada się jednak na małą prędkość na wodach otwartych. Warto zaznaczyć, że kupując polskie packrafty wspieramy lokalne marki i bez większych problemów dokonamy napraw gwarancyjnych i serwisowych. Ponieważ Japok wykonany jest z tańszych materiałów, ma również niższą cenę. W Amundsenie natomiast można wskazać tylko jedną wadę – mocowanie siedziska. Kiedy więc warto wybrać Japoka, a kiedy Amundsena? Japok będzie odpowiedni dla osób, które są mocno ograniczone przez budżet i osób, które nie planują noszenia packrafta w plecaku. Mają zapewniony transport na spływie lub planują pływać jedynie po jeziorach i wracać do tego samego punktu, gdzie rozpoczynali spływ. Japok może być też odpowiedni dla bikekraftingu, gdzie waga packrafta nie jest aż tak bardzo dokuczliwa jak w trakcie trekkingu. Amundsen natomiast to jedna z najbardziej uniwersalnych jednostek na rynku. Sprawdzi się w klasycznym packraftingu, czyli spływie połączonym z trekkingiem powrotnym. Amundsen nadaje się również świetnie do bikekraftingu. Dzięki zastosowaniu zbrojonego nylonu, pokrytego TPU, Amundsen sprawdza się na rzekach zwałkowych i na łatwiejszych rzekach górskich. Zarówno Japoka, jak i Amundsena przez dużą szerokość, która wynosi aż 104 cm, trudno wywrócić. Dlatego są to bardzo dobre packrafty dla osób początkujących. Sam, ze względu na to, że większość spływów łączę z trekkingiem, wybrałbym packraft od Pinpacka. Japok zapowiedział jednak wprowadzenie packrafta z TPU i wtedy chętnie jeszcze raz porównam obie jednostki. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!